Łukasz Bur, witam Was. To jest ten odcinek, gdzie na poprzednim się pokazało CDN, ciąg dalszy nastąpi. Natomiast jest to już odcinek, który jest kręcony po rykowisku. I tak w tytule macie koniec PZD. Postanowiłem nagrać ten odcinek specjalnie. Przyjechałem do wojska wcześniej, mimo że już byłem o godzinie przed 16 kilka minut. Już miałem jelenie, już był byk z łanią. I postanowiłem, że dzisiaj ja zajmę swoje stanowisko w sprawie tego, co się dzieje w sieci, bo się dzieje bardzo dużo, ale zanim do tego przejdziemy, chcę Was poinformować o fajnej promocji, którą zrobił Zeiss, bo ostatnio trafiłem w sieci na to. Myślę, że fajna promocja, bo nie dotyczy ona żadnego zakupu i tak dalej, tylko będzie możliwość wylosowania tego oto termowizora, który ja używam od dłuższego czasu. Wszystkie opisy, zostawię Wam link do jak wziąć udział w promocji dotyczącej tego termowizora, ale i nie tylko, zostawię Wam pod filmem, ale powiem Wam, moi drodzy, jeszcze, że tam można wygrać lornetki, a jakąś dokładnie to Wam nie powiem, bo tam się nie zgłębiałem tematu, ale chodzi głównie o sprawy ornitologiczne, aplikacje i wycieczkę do Kolumbii, która zawiera m.in. obserwację ptaków. Fajna promocja, taka bardziej loteria, bym powiedział. Ale myślę, że warto spróbować. Jak to wystarczy się tylko zarejestrować, nie wiem, to zajmie to, nie wiem, 2-3 minuty na oficjalnej stronie Zeissa. Sami zobaczcie, będziecie mieli link w opisie, zapraszam. No a teraz to sobie muszę najpierw zapalić, bo temat jest głęboki i zaraz do Was wracam. Tylko najpierw sobie puszczę dyma i będziemy dyskutować w ten naprawdę fajny dzień na temat końca PZD. Czy to rzeczywiście jest koniec, czy jednak nie? Także już jestem po dymku i moi drodzy, bo jesteśmy na polowaniu. Dzisiaj zmiana broni z 9. Wziąłem 308, tą w karbonie RU8 moją z krótką lufą, ale pokazuję Wam to tylko dlatego, że wiele osób tam mi zaczęło pisać, żeby trochę więcej mówić, z jaką bronią polujesz dzisiaj i tak dalej, więc na prośbę widzów pokazuję Wam. Dzisiaj polujemy na jelenie łanie. Mamy październik, mamy środek sezonu. Nie nagrywam tego specjalnie w domu. Nienawidzę nagrywać w domu. Wolę to nagrywać na ambonie, w plenerze, gdzieś na pieńku, gdziekolwiek. Więc przyjechaliśmy na polowanie. Dzisiaj polujemy, już w tym momencie polujemy na wszystkie dziki. Oczywiście, jeżeli by się trafiła lożka wcześniej, można ją strzelić, ale niekoniecznie trzeba. Teraz już uważam, że warszlaki są na tyle duże, że nawet jeżeli komuś się zdarzy, to się nic nie dzieje. Polujemy na jelenie łanie, jelenie cielęta, byki, daniele łanie, daniele cielęta, byki. Polujemy na wszystkie sarny. Moi drodzy, polujemy, znaczy na wszystkie oprócz rogaczy oczywiście, tak, czyli kozy, koźlęta. Polujemy na drapieżniki, czyli ten nasz kalendarz polowań jest bardzo szerokim wachlarzem w tym momencie i możemy dzisiaj na borsuka na przykład, jak wyjdzie, chociaż na borsuka ja uważam, że jeszcze troszkę za wcześnie. Borsuka powinniśmy strzelać w listopadzie, kiedy on przed samym końcem sezonu, po 15 listopada, jak on się już kładzie spać, no to wtedy możemy go strzelić, bo będzie tego tłuszczu więcej, ponieważ borsuka, ja na przykład wykorzystuję sadło z borsuka. Nie pytajcie mnie, jak to robię, ponieważ ja tego nie robię, oddaję tuszę borsuka wypatroszonego, ja po strzale go oczywiście patroszę, oddaję koledze i wtedy mamy taki układ, pół słoiczków jego, pół słoiczków moje, z tego co wyjdzie. No i tak to wygląda, więc ale tak naprawdę to przyjechałem tu też wcześniej, dzisiaj, żeby porozmawiać na temat tego właśnie końca PZD-u, jak Wam zatytułowałem ten odcinek. Natomiast czy jest to koniec PZD-u, czy nie, no to podsumujemy sobie na końcu. Ale na początku będzie taki odcinek trochę gadany, tak? Będzie trochę dużo tej gadki, no ale trudno, no, tak wyjdzie, po prostu inaczej się tego nie da. I co chwilę się będę rozglądał, czy coś nam tu nie wychodzi. Moi drodzy, w sieci teraz zawrzało i to tak mocno właśnie w środowisku myśliwych, ale nie tylko, również rolników, nad zmianą ustawy, która notabene kilka tygodni temu została wyciągnięta i coś tam przy niej nasi mocodawcy, rządzący zaczęli zmieniać, coś tam zaczęli grzebać, są jakieś nowe zapisy będą wprowadzane. Jakie? Na dzień dzisiejszy, jak nagrywam ten odcinek, tego jeszcze nikt nie wie. A mamy dzisiaj, moi drodzy, żebyśmy mieli jasność, 14, tak? Tak, dzisiaj jest 14. Czwartek. 14 października oczywiście. Więc do brzegu. Zawrzało od momentu, kiedy pewien pan
nazwiska nie wymienię, ale będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, przynajmniej ci, którzy wiedzą, pan Sławomir I. W kooperacji z notabene z myśliwymi, bo tutaj nie da się tego ukryć, że z drugiej strony kamery tego, co on nagrywa, te swoje wywody śmieszne, stoi myśliwy. Kto to wtajemniczeni wiedzą, mniej wtajemniczeni wygooglują sobie. Zaczęła się taka trochę propaganda, ponieważ wyskoczył on z ustawą, z projektem ustawy. To nie jest ustawa, to jest projekt, który tam bardzo mocno wywraca gospodarkę łowiecką, ogólnie pojętą, bo nie Polski Związek, wywraca do góry kołami. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze muszę Wam jedno powiedzieć. Ja w żaden sposób nie opowiadam się za obecnym zarządem głównym, za Naczelną Radą. To mnie w ogóle nie interesuje, więc nie trzymam strony ani zarządu głównego, ani Naczelnej Rady, ani PZD-u. Mnie interesuje dobrostan zwierzyny i ogólnie dobrostan tego, co tutaj w łowisku jest. Nie interesuje mnie w ogóle, czy u władzy będzie ten, tamten, czy kto inny, niesnacki z wady pomiędzy Naczelną Radą a Zarządem Głównym, to w ogóle jest poza mną. Nie, to w ogóle, ja się tym nie interesuję. No i wracając, jak obejrzałem ten materiał, bo ciężko to nazwać wywiadem, obejrzałem ten materiał pana Sławomira, to nasunęło mi się jedna takie porównanie. Większość z Was pewnie oglądało taki serial emitowany w telewizji polskiej, Rancho. Ten pan siedzący za biurkiem, bujający się na krześle obrotowym w prawo, w lewo, który ma niby reprezentować nie wiem kogo, ponieważ on jest moim zdaniem tylko narzędziem, natomiast tam ktoś z tyłu tam po prostu stoi i pociąga za lejce, ma reprezentować przyszłość polskiego łowiectwa. To tak mi się skojarzył pierwsze co, to z wójtem, czyli rolą odgrywaną fenomenalnie przez Cezarego Żaka. No to jest tego typu, takie porównanie mi się nasunęło na początku. I wiecie co? Najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że człowiek, który chce reformować łowiectwo, nie ma o nim zielonego pojęcia. A proste, co mi się tam nasuwa, ponieważ Polski Związek Łowiecki, trochę nam wieje wiatr, nie wiem, czy to będzie nie zakłócać, przestawię tą kamerę bliżej. Polski Związek Łowiecki podał takie dane, że w ciągu 3 lat, przepraszam, odstrzelono 1 200 000 dzików. I pan Izdebski tego... Pan Sławomir, wytnę, pan Sławomir tego nie rozumie. Dlaczego? Dlatego nie rozumie tego, że nie wie, co to jest na przykład przyrost zrealizowany. I jeżeli populację dzików szacuje się na 250 do 300 000 osobników, to tę inwentaryzację się robi z reguły na wiosnę. Później następuje wzrost populacji, więc jeżeli przyjmiemy mniej więcej, ja uważam, że w tej chwili w dobie ASF-u, w dobie bardzo licznej populacji wilków, która już jest naprawdę w całym kraju, ale to sobie poruszymy w następnym materiale, temat wilków, bo dostaję masę telefonów na temat wilków, ale to nie będziemy teraz się rozwodzić, ale ten przyrost zrealizowany powinien, moim zdaniem, wynosi on około między 100 a 150%, to jest taki realny. Więc jeżeli od liczby 250, czy tam powiedzmy 300 000 dodamy sobie 150%, no to sobie weźcie kalkulatory i policzcie, ile to będzie dzików w ciągu roku. Jeżeli to przemnożymy przez 3 lata, no to jak wół stoi, że odstrzeliliśmy 1 200 000 dzików. Według różnej literatury podaje się ten przyrost taki zrealizowany na poziomie 100%. Ja uważam, że on jest trochę zaniżony, powinien być wyższy, ponieważ jakby pan Sławomir wiedział, a jest rolnikiem, i producenci trzody chlewnej na przykład, jak mają w chlewie maciorę, no to ona nie rodzi im jednego prosiaka, tylko z reguły jest tych prosiąt więcej. To tam tak samo jest w lesie. Locha w łowisku naturalnym ma powiedzmy między 4 a 7. To jest tak normalnie, tak? Jeżeli teraz, to jest taki normalny przyrost, tak? Jeżeli to przeliczymy przez ilość procentową, czyli to, co nam będą ubytki oczywiście wśród tych miotów spowodowane przez drapieżniki, spowodowane przez wypadki komunikacyjne i tak dalej, no to w tym momencie dojdziemy do tego poziomu 150%, takim moim zdaniem troszkę zaniżonym, tak? No ale nie będziemy polemizować. No to jeżeli to przemnożymy przez 3 lata, no to jak wół wychodzi 1 200 000?
No jak wołu? Trzeba kalkulator wziąć. To, że pan Sławomir tego nie wie, no to okej, to on wiedzieć nie musi, tak? Natomiast osoba, która go tam steruje, no to jest w kooperacji z nim, czy jakiejś tam, powiedzmy, współpracy, no to ona to już powinna raczej wiedzieć, tak? No ale pan Sławomir niestety po swojemu, on twierdzi, że Polski Związek Łowiecki podaje dane z sufitu. No nie podaje danych z sufitu, bo to jest wszystko do sprawdzenia. Każdy plan łowiecki, każde pozyskanie, to jest wszystko do przeanalizowania w dowolnej chwili, tak? To żadna tajemnica. No i co? No i co dalej? Słuchajcie, no i to jest taki jeden podstawowy aspekt, który dla mnie, to oczywiście miał tam analizować całą tą rozmowę, to by ten odcinek musiał trwać chyba 3 godziny, ale nie o to chodzi. Moi drodzy, teraz pozostaje nam drugi temat, szkody łowieckie. No i teraz gdzieś tam się przewinęło kilka lat wstecz, może nie tak kilka lat, ale z 2 lata temu się pan Zenon K., też wiecie o kim mówię, gdzieś tam powiedział, że szkody łowieckie to jest tylko 100 milionów złotych. Jakby to obciążyć tym budżet państwa, to każdy człowiek, każdy Polak musiałby zapłacić ileś tam groszy i będzie to pokryte. Zgoda. Ja się z tym zgodzę, tylko będzie to pokryte w 1 roku. Tu mówimy tylko o pieniądzach, które zostały wypłacone. Nie ma tutaj słowa o poddziałaniach prewencyjnych, o uprawie poletek, o pastuchach, o dyżurach i tak dalej, i tak dalej. To by trzeba było, musiałbym też osobny materiał zrobić na temat całkowicie tych szkód i całej otoczki, co jest wokół tych 100 milionów złotych wypłaconych przez myśliwych dla rolników. Bo oprócz tych 100 milionów, moim zdaniem, to jest 1/10 całej wartości ochrony pól. Bo ja widzę u siebie w kole, my stosujemy pastuchy, zakładamy poletka, robimy pasy zaporowe, mamy dyżury, działamy, stosujemy różnego rodzaju opryski, przecież to wszystko kosztuje, to nikt tego za darmo nie robi, tak? I na dzień dzisiejszy nikt nie wlicza nawet pracy naszego dyżuru. Jeżeli weźmiemy w dzisiejszej dobie, dzisiaj za 20 zł, to do pracy na godzinę za 20 zł znaleźć kogoś to jest naprawdę trudno. A zapłać komuś teraz za 10 godzin siedzenia w nocy na uprawie świeżo posianej kukurydzy, że on ma tutaj siedzieć przez 10 godzin i ma pilnować tej kukurydzy. No nie, to by trzeba było przeliczyć przez wszystko, przełożyć to na wartość pieniądza. To w tym momencie wyjdzie nam kwota, moim zdaniem, niebagatelna. No ale trzeba jakoś, że tak powiem, w którąś stronę to musi pójść. Obejrzałem komisję sejmową oczywiście, tam z udziałem ministra Siarki, ministra Ardanowskiego. No było tam kilka z takich osób naprawdę, moim zdaniem, no, inteligentnych, tak? W komisji, która ma się zająć ustawą łowiecką, nie zasiadają lekarze, kosmonauci, nie wiem, kolejarze, tylko ludzie ze świata, po prostu ze środowiska może, które dotyka właśnie tego problemu, czyli zasiadają ludzie z lasów państwowych, zasiadają osoby z rolnictwa, myśliwi, przyrodnicy, no i oni naprawdę wiedzą, o czym mówią. Tam powstał też taki problem szkód łowieckich przez zwierzęta chronione, czyli przez żurawie, przez krukowate, przez żubry, przez wilki i tak dalej, i tak dalej. To jest też problem, który naprawdę będzie narastał. I padło tam na tej komisji takie stwierdzenie odnośnie kormoranów. Ktoś tam mówił, że nie trzeba tych kormoranów strzelać, że z tymi kormoranami trzeba podchodzić, wybierać jaja. Oczywiście, ja się zgadzam z tym, żeby, tak jak to w Niemczech robią, że to był jakiś poseł z PSL-u, nie pamiętam który, ale całkiem mądrze mówił. Powiem Wam, że to nie jest głupi pomysł, wybierać po prostu jaja, będzie to ograniczanie lęgów tego ptaka, natomiast odsyłam Was do odcinka Tatka Mierczewskiego, spotkałem myśliwych programu, w którym to Marcin Bobola chodził z Tadeuszem i polowali na kormorany chyba wzdłuż, nie pamiętam której rzeki, wzdłuż Wieprza, wzdłuż Bugu, gdzieś tam na wschodzie Polski. No nieważne. Można prowadzić odstrzał redukcyjny. Tu nikt nie mówi o tym, żeby to zaplanować. Pamiętajcie, jeżeli by, nie daj Bóg, zostały pewne zwierzęta wciągnięte na listę gatunków łownych, po pierwsze będzie lincz ze strony EKO, a po drugie bo samo wciągnięcie zwierząt na listę gatunków łownych nie świadczy o tym, że my za nie musimy płacić szkody, ale pewnie z automatu zostaną one wciągnięte na tą listę. No to będziemy mieli jeszcze dodatkowe obciążenie finansowe, my myśliwi, odnośnie na przykład powiedzmy żurawi, czy powiedzmy kruków, czy na przykład, no nie daj Boże, bobrów. Jak
Mówię, no to ja nie wiem, co z tymi bobrami. To teraz jest tych bobrów, nie jestem w stanie stwierdzić, ile jest tych bobrów. Tam padła jakaś cyfra, nie będę na tej komisji. Minister Ardanowski podał, ale ja nie pamiętam, nie będę powielał. Natomiast każdy może sobie sprawdzić stan populacji bobra na dzień dzisiejszy. Natomiast jeżeli przyszłoby nam płacić za zalane pola, zalane przez bobry, czy zalane miejscowości, no to matko, to nawet nie chcę myśleć, tak? Myślałem, że wyszły dziki, a to tak słońca się ciemne zrobiły plamy tam pod lasem. No nieważne. I powiem wam tak. Rozwiązania są różne, padają bardzo różne, że gdzieś tam, teraz jak tutaj dojeżdżałem, to gdzieś tam jeszcze ktoś napisał do mnie na WhatsAppie, że zostało ogłoszone, że jedno koło może mieć 2 obwody. Czy to dobre, czy to złe? Nie wiem. Minister Siarka cały czas powtarza, że należy zwiększyć ilość myśliwych i tutaj się zgadzam. W 100% myśliwych w Polsce powinno być jak najwięcej, abstrahując od takich krajów jak Francja, jak Niemcy, nie mówię o Skandynawii, gdzie tam przeliczając ilość myśliwych na społeczeństwo, to procentowo to nas wyprzedzają 100-krotnie. Ale do czego zmierzam? Moi drodzy, są 2 proste rozwiązania. Naprawdę. Są 2 banalnie proste rozwiązania, które pogodzą środowisko myśliwych, czyli zaspokoją myśliwych niezrzeszonych, którzy do mnie bardzo dużo piszą. Piszecie, porusz temat myśliwych niezrzeszonych, my nie mamy gdzie polować, pomóż, jak my mamy realizować pasję, nas nigdzie nie chcą i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, pierwszy zapis jest bardzo prosty, który jeżeli by tutaj rządzący się skłonili ku temu, no to bylibyśmy, że tak powiem, mieli dużo rozwiązane, przede wszystkim rozwiązanych problemów myśliwych niezrzeszonych w kołach. A mianowicie, to co powiem może się oczywiście wielu nie spodobać, ale to jest wolny kraj i każdy ma mieć prawo do swojego zdania. W dobie, jeżeli mamy opcję czy funkcję rezydenta, powinno wyglądać to w ten sposób, że moim zdaniem, oczywiście tutaj te wartości się mogą zmienić, ale ja uważam, że na 150 hektarów obwodu powinien być jeden myśliwy. No i proste liczenie, jeżeli koło ma 10 000 hektarów, no to w tym momencie powinno być około tam 66-67 myśliwych. Na przykład. Oczywiście to może być jeden myśliwy na 200 hektarów, jeden na 100 hektarów, to nie ma znaczenia, ale jeżeli byśmy coś takiego wprowadzili, a mamy już zapis, że pierwszeństwo mają myśliwi miejscowi, to należałoby sprecyzować, bo to jest myśliwy miejscowy, czy to jest myśliwy, który zamieszkuje obwód, to nie, to jest błąd, tak nie powinno być. Czy to jest myśliwy, który zamieszkuje daną gminę? Ja uważam, że myśliwym miejscowym powinien być uważany każdy, kto zamieszkuje dany powiat. Jeżeli koło łowieckie Bocian ma w powiecie kłodzkim obwód, no to w tym momencie, w tym kole pierwszeństwo ma do przyjęcia do tego koła ma myśliwy zamieszkujący powiat kłodzki. Na przykład. I jak to pociągnąć dalej? No to banalnie prosto. Skoro na dzień dzisiejszy zarządy okręgowe mają tą moc przydzielania na staż, no to tak samo powinno być z przydzielaniem do kół. Ale powinno to wyglądać w bardzo sposób taki mocno przemyślany. Czyli mamy tam, powiedzmy w okręgu, weźmy ten mój okręg wałbrzyski, nie wiem, jest tutaj 50 kół na przykład. I na 50 kół, 15 kół ma niedobór myśliwych. No i w tym momencie jest łowczy okręgowy, który tam swoje zadania ma spełniać, bo bierze za to pieniądze, tak? I on na przykład podaje, że w tych 15 kołach, w tym kole brakuje do tego stanu, brakuje 3 myśliwych, w tym kole brakuje, nie wiem, 10, w tym kole brakuje 12, w tym brakuje 8. Ma listę myśliwych niezrzeszonych, tak, w kołach. No i po prostu zamieszkuje na tym i na tym powiecie, tu jest takie koło, takie koło, takie koło, w tych 2 kołach brakuje myśliwych. Proszę bardzo, skierowanie na rezydenta. Podkreślam, nie na członka, tylko na rezydenta. I rezydentura trwa do 3 lat. Proszę bardzo, jeżeli po tej rezydenturze się okazuje, że po okresie, nie wiem, nawet pół roku, po roku koło się przekonuje do tego człowieka, zostaje członkiem koła. No i to dalej funkcjonuje. Stan osobowy się bardzo szybko zwiększy, myśliwi niezrzeszeni będą mieli problem rozwiązany. To tak pokrótce odnośnie właśnie tego, tych zwiększenia liczby myśliwych. Druga sprawa, bardzo dużo trudniejsza i dużo bardziej kontrowersyjna, ale moim zdaniem najbardziej uczciwa w stosunku do wszystkich kół łowieckich, to sprawa szkód.
No bo to jest konflikt, wieczny konflikt. Konflikt z myśliwymi, konflikt na poziomie myśliwy-rolnik. Nie w każdym kole ten konflikt funkcjonuje i niech przykładem będą moje 2 koła, których jestem członkiem. W jednym kole i drugim, odkąd ja tutaj poluję, to było w jednym kole była jedna sprawa w sądzie i w drugim kole była jedna sprawa w sądzie, na rocznie zgłaszanych od 40 do 60 szkód. Nie 3-4 szkód, tylko rocznie od 40 do 60. W jednym i w drugim kole było po jednej sprawie sądowej. Więc nie wiem, czy to nawet stanowi promil. Myślę, że nie, jakby to przeliczyć przez, nie wiem, 20 lat, to na pewno to nie jest nawet promil. No więc, moi drodzy, rozwiązanie jest banalnie proste. Skoro zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, mówię to do Pana, też Panie Sławomirze, to niech Państwo płaci za nią szkody. My możemy dalej na tą zwierzynę polować i ja uważam, że każde koło powinno oddać 80%, jeszcze raz powtórzę, 80% wartości tusz do, nie wiem, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nie wiem, kto będzie te szkody szacował, do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, obojętnie do kogo, nawet do ODR-ów, to nie ma znaczenia. Oddajmy 80%, zostawmy sobie 20% wartości tusz na prowadzenie gospodarki, z resztą my sobie poradzimy. Co się w tym momencie stanie? Sami pomyślcie. Szkód nie musimy szacować. Polowania dewizowe się nam skończą. Dla nas zostanie jak najwięcej zwierzyny, to my będziemy polowali. No bo dzisiaj dewizówki się robi po to, żeby pokryć szkody. Skończy się zarabianie pieniędzy przez jednostki w kołach na polowaniach dewizowych. No skoro my nie szacujemy szkód, my tych szkód nie wypłacamy, my oddamy 80% wartości tuszy, no to po co te dewizówki robić? No w jakim celu? Oczywiście, ja nie twierdzę, żeby ich w ogóle nie robić, bo na przykład w danym kole, weźmy takie koło dzięcioł, jest zaplanowana budowa domku, czy wymiana pokrycia dachowego na domku, czy zakup nowego traktora. Po co obciążać myśliwych z koła? Sprzedamy, nie wiem, 20 rogaczy, zrobimy 2 dni polowania dewizowego, zbiorowego, nie wiem, sprzedamy 5 byków, temat się zamyka. A nie tak jak w niektórych kołach, 15 polowań zbiorowych, 12 dewizowych. No i 3 tylko dla swoich myśliwych, a reszta dewizówki, bo trzeba zapłacić szkody. I w tym momencie, jeżeli by, moim zdaniem, większość myśliwych zobaczyła, że mamy problem szkód z głowy, my ich nie szacujemy, my ich nie wypłaca je państwo, my oddajemy, bo to przecież wszystko jest do udowodnienia. My oddajemy 80% wartości. Weźmy takie koło, nie wiem, weźmy sobie tę nazwę tak wymyślam, tak? Weźmy koło dzik. Koło dzik na przykład strzeliło zwierzyny na 200 000 złotych. Mamy rok gospodarczy zamknięty z dniem 31 marca. Do 10 kwietnia ma przelać na wskazane konto 160 000. Przelewa, 40 000 zostaje, resztę my się utrzymamy ze składek. My nie potrzebujemy cudów, za obwody sobie zapłacimy. No wiadomo, że składki na poziomie tam 10 czy 20 zł miesięcznie to już jest fikcja. To w ogóle nie wiem, czy takie koła funkcjonują jeszcze. Jeżeli są, no to chwała im za to, tak? Natomiast skończy się ten archaiczny twór, jakim jest rekompensata kosztów polowań, tego nie będzie, no bo nie będzie z czego tego wypłacać. I będziemy polowali dla pasji. Będziemy się spełniać, teraz będziemy prowadzić gospodarkę. Składka będzie musiała wzrosnąć, ale nie diametralnie, nie z 30 zł na 100, tylko wystarczy, że wzrośnie, nie wiem, z 30 do 50 zł. Dzisiaj inflacja jest tak ogromna, że ja już nie chcę nawet tego tematu poruszać, bo jestem przedsiębiorcą, prowadzę swoją działalność i to, co się dzieje dzisiaj na rynku pieniądza, to nawet to szkoda mówić. Ale no, składki będą musiały pójść do góry, natomiast zniknie problem szkód. Teraz, w tym momencie się już posypały komentarze pod filmem, to już widzę, jak tam piszecie, ale u mnie w kole to my strzelamy zwierzyny na 100 000 zł, a szkód płacimy 10 000. Bardzo dobrze, tylko pytanie, co sąsiednie koło obok Was powie? Tu sobie odpowiedzcie na pytanie, bo jeżeli jesteście kołem, który posiada większość terenu leśnego i nie macie tych szkód, a macie zwierzyny dużo, bo na zbiorówkach strzelacie ich najwięcej lub w okresie jesienno-zimowym, a ta zwierzyna przechodzi przez rzekę, przechodzi przez drogę, przechodzi, nie wiem, pod linią wysokiego napięcia, która jest granicą obwodu waszego i u sąsiadów tam robi Saigon. No to co mają te koła powiedzieć wtedy? Tutaj jest potrzebna solidarność. Jeżeli w danym kole, no bo tu też by trzeba było uwzględnić, moi drodzy, parki narodowe. Jeżeli w parku narodowym jest inwentaryzacja, jest tam wyszacowane, że mają, nie wiem, zakładam
200 jeleni, mają do tego, nie wiem, 200 dzików, no to od tego też powinni zapłacić średnią, jeżeli średnia krajowa wyjdzie z przychodu z jelenia, z tuszy, przykładowo, nie wiem, te 80%, niech to będzie 350 zł na przykład, to te parki narodowe też do tego funduszu powinny dołożyć te 350 zł od inwentaryzacji, którą mają. Bo inaczej, bo my tu mamy park narodowy, za moimi plecami z tyłu jest. I to jest taka zakała 5-6 kół, bo tam w Parku Narodowym Zwierzyna jest, park narodowy to jest tylko las, i ona z tego parku sobie wychodzi i bum na rzepak. No przecież jak ja bym był jeleniem czy dzikiem, no to też bym nie jadł gałęzi w lesie. Tylko jeżeli jest piękny rzepak zimą, a tam do góry mamy tylko ściółkę w lesie, czy mamy jakieś tam, nie wiem, pędy, a tu mam super rzepak, a wiosną, latem i jesienią wczesną mam kukurydzę, mam pszenicę, mam grykę, to po co ja mam w tym lesie siedzieć? To ja wolę iść tam i tam się najeść, tak? No to jakby ktoś wam dawał, nie wiem, suchy kawałek chleba z wodą, a obok, nie wiem, 20 cm dalej na stole stałby piękny schabowy, słuchajcie, zestaw surówek z sosem, nie wiem, kluski śląskie do tego, no to co byście jedli? To dla mnie to jest po prostu solidarność tutaj kół powinna być jedna. Jakbyśmy, niech sobie to państwo weźmie te pieniądze z tych tusz, zostawi nam te 20%, może 30%, nie wiem, ja sobie taką wartość wymyśliłem, a resztę niech sobie wezmą. I my z tych oddamy, a oni niech szacują te szkody. To taka moja konkluzja. No i pytanie, co dalej? Czy to PZD będzie, czy go nie będzie? Ja uważam, że będzie. Ja uważam, że będzie. Polski Związek Łowiecki będzie dalej funkcjonował, bo na dzień dzisiejszy zobaczymy, co tam w tej ustawie się stanie. Na dzień dzisiejszy Polski Związek Łowiecki funkcjonuje z dwóch powodów. I to musicie wiedzieć. Polski Związek Łowiecki funkcjonuje dlatego, że wypłacane są szkody i my te szkody za darmo szacujemy, my myśliwi, nie pobieramy za to pieniędzy, ponieważ cała otoczka wokół szkód rozbija się o czynnik ludzki, czyli o ludzi, którzy by te szkody mieli szacować. I mam tu na myśli pracowników, czy to będą pracownicy gmin, pracownicy administracji lasów państwowych, nieważne kto. Takiego pracownika trzeba utrzymać, trzeba zapłacić ZUS od niego, dać mu pensję, kupić mu komputer, kupić samochód, telefon, GPS-a i tak dalej, i tak dalej. A to są wszystko naprawdę duże koszty. Więc moi drodzy, wygląda to w ten sposób, że Polski Związek Łowiecki dlatego istnieje, a drugim aspektem, dlaczego jest i dlaczego na dzień dzisiejszy uważam, że zostanie, bo jeżeli by została odebrana kompetencja dzierżawienia obwodów PZD-u, to PZD-u nie ma. Uwierzcie mi, nie ma PZD-u. Bo jeżeli się mówi o przetargach na obwody, jeżeli dojdzie do przetargów, no to będzie Saigon. To zobaczycie, jak będzie Saigon. Oczywiście powstanie pytanie, kto może wydzierżawić, na jakich zasadach, czy to będzie przetarg otwarty w formie licytacji, czy to będzie przetarg zamknięty, jeżeli do tych przetargów w ogóle dojdzie. Czy to będzie mogło tylko wziąć koło, czy to może wziąć firma, czy to może wziąć każdy, nie wiem, Kowalski, nieważne. Powstanie cyrk. Jeżeli zostanie ustawa znowelizowana do tego stopnia, że będą przetargi, w Polsce łowiectwo się skończyło. To już w tym momencie od razu wam zapowiadam, nie tyle łowiectwo, gospodarka łowiecka znika. Nie twierdzę, że w każdym obwodzie będzie źle. Ja tego nie mówię, że tak będzie. Natomiast najgorzej będzie, jeżeli do tych przetargów dojdą biura polowań i pójdą na zarabianie masowej ilości pieniędzy poprzez organizację polowań dewizowych w tych dobrych obwodach. Czy to będą obwody polne z fajnymi rogaczami, czy to będą obwody leśne z dobrymi jeleniami, czy to będą obwody z dużą ilością zwierza grubego, czy to będą obwody z dużą ilością wody, gdzie można robić polowania dewizowe na kaczki, na gęsi. Będzie Saigon. Uwierzcie mi, najlepsze obwody staną się najgorszymi w przeciągu 3, 4, 5 lat. Ponieważ tam będzie nastawienie proste tylko i wyłącznie na zysk, a wielu myśliwych, jest grupka taka w sieci, która do tego po prostu dąży. I nie ma zielonego pojęcia, bo chcą, żeby obwody miały po 500 hektarów, po 600, to nie ma możliwości prowadzenia jakiejkolwiek gospodarki. A wiem to z praktyki, ponieważ tutaj za granicą, do granicy czeskiej jest 30 km, w Czechach tak zostało zrobione. I w Czechach najbardziej popularnym kalibrem, wiecie jak jest? Jaka ciekawostka wam wtrącę. 300 Winchester Magnum. Dlatego, że tam obwód ma 300 hektarów, stoją dwie ambony i jak coś tam wychodzi, tam nie ma dystansu, że możemy strzelać do 200 metrów, wychodzi coś na 600, to już jest od razu strzelone, bo przejdzie przez polną drogę i jest u sąsiada i tam zostanie zabite. Więc i notabene jest obwód, który graniczy z
granicą państwa w Czechach. Obwód jest dosyć atrakcyjny i dosyć duży jak na czeskie warunki, bo ma 1100 hektarów i ten obwód sporo się tam strzela jeleni, muflonów, dzików, to jest obwód typowo leśny i wiecie, ile taki obwód kosztuje w Czechach? 1 000 000 koron rocznie. 1 000 000 koron dzierżawy rocznie. I to nie jest to, że ja podaję wam cyfrę z nieba. Tak to wygląda, bo znam myśliwego, który dzierżawi ten obwód. Dzierżawią ich tam kilka osób, płacą 1 000 000 koron. Jak ktoś chce wiedzieć, ile to jest złotówek, to sobie musi w goglach tam wygooglować 17 groszy korona, to już wam podpowiem, bo sobie możecie przeliczyć. Ile to jest pieniędzy rocznie? Za 1100 hektarów. Nie za 10 000, za 1100. Także to, co proponuje nam pan Sławomir, łącznie z grupką osób, myśliwymi, to są myśliwi, no to zostawiam pod waszą dyskusję i myślę, że przestańmy się pompować, przestańmy się nakręcać nawzajem w tej sieci i przestańmy robić jakieś niepotrzebne takie sztucznie się pompujemy. Słuchajcie, muszę się przesunąć, bo tak słońce tu razi, że masakra. O. Przestańmy się wspólnie nakręcać, pompować, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dyskutujmy merytorycznie, ale nad tym, co jest, nie nad tym, co będzie. Bo to, co będzie, to sami zobaczycie. Ja uważam, że wiecie, już więcej nie podkręcę tej kamery do góry. To, co będzie, okaże się odcinek się ukaże za kilka dni, tak? Być może już coś będzie więcej wiadomo. Natomiast to, co będzie przed nami, no to będziemy dyskutować, jak to już zostanie przyklepane w Sejmie, że tak powiem. Podniosą dłonie do góry, czy nacisną guziki i wtedy będziemy już wszystko wiedzieć, na czym stoimy. Natomiast jestem mega przeciwny, żebyście nie zrozumieli, myślę, mega przeciwny przetargom, to nie będzie nic dobrego. Jestem również no absolutnie, jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby myśliwych w kołach przybywało racjonalnie, natomiast nie wiem, jak to ugryźć. Naprawdę nie wiem, jak to ugryźć, w sensie jak tych myśliwych przydzielać do tych kół. No ten pomysł ilości myśliwych w przeliczeniu na hektar jest naprawdę dobry. Opcja rezydenta jest naprawdę świetna, która nam to ułatwi, więc no, ułatwi nam poznanie tego człowieka, tak? Więc tutaj chyba innej opcji nie ma, tak? Natomiast temat szkód to jest temat odwiecznie, będzie tutaj zwada całe życie. Natomiast jedyna rzecz, która mnie też irytuje w wystąpieniu pana Sławomira, to jest taka, że mówi, cały czas powtarza ten swój slogan, że przychodzą myśliwi i proponują rolnikowi butelkę bimbru. On nie obraża myśliwych, on obraża tego rolnika. Obraża swojego kolegę po fachu, który nie wiem, się zgadza na tą butelkę bimbru, czy się nie zgadza. Nie wiem, ja się z czymś takim nie spotkałem. Mało tego, zapomina w tych swoich wszystkich wystąpieniach, no bo to wiadomo, że trzeba wzbudzić emocje, zapomina o tym, że każdemu rolnikowi, każdemu poszkodowanemu, niekoniecznie rolnikowi, przysługuje odwołanie do Lasów Państwowych. Jeżeli szkoda jest wyceniona na 10 000 złotych przez koło, przychodzą Lasy Państwowe, wyceniają tą szkodę na przykład na 12 000, to koło musi wypłacić. Nie ma dyskusji. Ale później się może sądzić. To jest żaden problem. Natomiast bywa często tak, że koło szacuje na 10 000, przychodzi na leśnictwo i szacuje na 8. No i co wtedy? No i wtedy się okazuje, że wypłacamy ile? 10 czy 8? Jeżeli było, myśmy tak mieli w kole u nas, no w końcu stanęło ugodowo, bo to była sprawa w sądzie o truskawki nieszczęsne, no ale wyszło to, powiem wam tak, więc pan Sławomir, który powtarza to, on jak, nie chcę tego brzydko nazywać, ale powtarza to, jak, nie będę mówił, powtarza cały czas slogany swoje, które nie mają pokrycia w prawdzie. W ogóle tam nie ma pokrycia tam żadna prawda nie istnieje. To są jego jakieś takie wewnętrzne urojenia. Ale że nikt go nie kieruje na właściwą drogę, no to już jest inna sprawa. Zobaczymy, czy zostanie projekt Sławomira ścięty,
czy nie zostanie ścięty, czy będzie procedowany. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia w tym kraju, nic nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że zostanie ścięty, zostaną wprowadzone pewne zmiany. Natomiast podpowiadam jeszcze raz, że te zmiany, które mi przychodzą do głowy, które Wam przedstawiłem odnośnie szkód i odnośnie rozwiązania problemu ilości myśliwych, uważam, że wcale nie są złe. Czekam na Wasze komentarze. Jak Wy uważacie? Czy ma to rację bytu, czy nie ma to racji bytu? No i tyle. A teraz to się trochę bierzemy za polowanie. Mamy czas operacyjny, moi drodzy. Ktoś tu napisał, bo sobie zegarek zmieniłem na 16:50. Więc teraz mam nadzieję, że nam tu jakieś zielenie wyjdą, może dziki nam tu wyjdą. Posiedzimy dłużej. Wziąłem sobie dzisiaj termo, a co tam, mam tego cajsa, wziąłem sobie kryptona, ubrałem się ciepło. No i posiedzimy, zobaczymy. Może nóż widelec, coś nam tutaj wyjdzie, jakiś dzik, może jak wyjdą łanie, może wybierzemy jakąś łanię. Do kozy strzelał nie będę. No poczekamy, zobaczymy. Może z tej ambony nakręcone jest naprawdę dużo materiałów, tutaj się zawsze coś dzieje. No ale nic. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych moich przemyśleniach i mogę Was uspokoić, tak chyba z PZD-u będzie dalej funkcjonować, chyba, bo ja naprawdę tego nie wiem, tak? To jest tylko moje odczucie, będzie funkcjonowało dalej. Natomiast jak to będzie w przyszłości, bo to ja uważam, najbliższe kluczowe będą 2-3 lata, tak? No bo jeżeli ASF przejdzie, dzików nie będzie, idzie jakaś tam redukcja jeleniowatych, gdzieś tam się przewija cały czas, no to może to być różnie. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze raz Was proszę i mówię, nie pompujmy się, nie róbmy sztucznej zadymy, burzy w szklance wody, bo to nie ma takiej potrzeby. Na spokojnie, patrzmy co się dzieje, bez pompowania się, wypisywania bzdur i cały czas tam wklejania jakichś idiotycznych, wyrwanych z kontekstu, z projektu ustaw, zapisów, które na dzień dzisiejszy nie są wcielone w życie. To jest tylko projekt. Także każda ustawa ma drogę legislacyjną, ona musi przejść, więc to nie jest do końca tak, że ktoś sobie ustawę napisze i nagle to zaczyna obowiązywać w całym kraju. No nie, tak to nie działa. I jeszcze raz, to już tak do naszej władz, do zarządu głównego, a przede wszystkim do Naczelnej Rady Łowieckiej. My to się mamy skupić na gospodarce łowieckiej i na dobrym wizerunku myśliwych, a nie na konfliktach między sobą, bo ja odnoszę wrażenie, że my ten związek sami rozsadzamy od środka. Nie my, myśliwi, tu siedzący na ambonie, czy chodzący po lesie, czy realizujący odstrzał sanitarny dzików, nie my, tylko właśnie cała góra. Cała góra, która się między sobą boksuje, są zwady właśnie i to jest nikomu niepotrzebne. Po co nam takie rzeczy? W jakim celu? Jeżeli się nie potraficie dogadać, jeden z drugim nie potrafi ustąpić, no to ja już w tym momencie chyba będę trzymał stronę ministra Siarki, czy innego mocodawcy i powiem krótko, naprawdę to trzeba zlikwidować. Bo to nie idzie w dobrą stronę. Naprawdę, nie idzie w dobrą stronę, bo robicie krzywdę nam. Nam, myśliwym, którzy my płacimy Wam pieniądze. Ja się tylko zapytam jedno. Mamy Naczelną Radę Łowiecką nową przez 2 lata. Co ta Naczelna Rada Łowiecka przez 2 lata zrobiła dla mnie, jako dla myśliwego? Ile podjęła uchwał? Nie wiem. 1? 2? Ile w ogóle podjęła uchwał? Od tego trzeba zacząć. Mnie nie interesuje uchwała zatwierdzająca budżet, bo to mnie naprawdę nie dotyczy. To nie są rzeczy, którymi ja żyję. To mnie nie interesuje. Mnie interesuje to tutaj. Nie mogę wziąć syna na polowanie, nie mogę wziąć córki na polowanie. Nie wiem, może to jest temat na osobny odcinek. Gdzieś tam coś nakręcimy kiedyś. Więc nie pompujmy się, poczekajmy, zobaczymy. Czekam na Wasze komentarze. Zobaczymy, będę Wam odpisywał, jak zawsze zresztą. No i pewnie się jeszcze, mam nadzieję, że się z Wami w tym odcinku jeszcze zobaczę na tej ambonie. Jak nam coś tutaj, jakaś zwierzyna wyjdzie, chociażbym Wam pokazał. Są tam te jelenie, jak dochodziłem, były, czy byk z łanią, ale kamerę miałem w plecaku, nie chciało mi się jej wyciągać. Mówię, dojdę do ambony, będą, nie będą. Akurat zobaczyła mnie łania, poszła do lasu. Może wyjdą inne. Także myślę, że do zobaczenia za chwilę. Pierwszego zwierza, który jest moim zdaniem najmniej byłby tutaj pożądany, już Wam go pokazuję. Go złapię tę kamerę. O! Widzicie? Kot czarny. Chyba biały krawat ma nawet.
morderca tysięcy ptaków śpiewających, młodych zajęcy, kuropatw, bażantów, ogólnie zwierzyny drobnej, ale nie tylko zwierzyny, ale i zwierząt drobnych. Poluje sobie, tak jak ja. Tylko on z podchodu, a ja z zasiadki. I z biegiem czasu zaczyna nam się coś dziać. Wyszła nam tu sarna, teraz ustawię. Cyk. Teraz sobie popatrzymy na nią. Nawet nie patrzyłem lornetką, czy to rogar, czy koza. Zaraz rykniemy. Kuska. I zobaczcie. Ta koza się nadaje jak najbardziej do strzału. Jest jedna, pojedyncza, nieprowadząca. I taką kozę powinniśmy strzelić, tak? Tylko trochę daleko do niej, jest około 200 metrów. Natomiast no, poczekamy. Dopiero sezon na sarnę się zaczął. Tak naprawdę, więc no dzisiaj Wam wspomniałem, że do kus strzelał nie będę, więc poczekamy, może jelenie wyjdą jeszcze dobra godzina jest, mamy czas, już Wam mówię dokładnie 17:40, więc jeszcze trochę czasu. Koza się pasie, niech sobie tutaj zajada resztki gryki, bo jesteśmy na ściernisku po gryce. Mam nadzieję, że to tutaj pokażą się, a może nawet dziki wyjdą jeszcze. No, ostatni odcinek był tu nakręcony, strzeliśmy dzika w gryce i nawet za dnia wyszły. Znaczy poczekamy, może jeszcze coś nam z lasu wyjdzie. No i dobrze, że do kozy nie strzelaliśmy, bo zobaczcie, wychodzą jelenie. Co prawda popularnie zwany oryksem, szpicak, byk. Byk w pierwszym porożu, idzie sobie, ale może coś tam za nim jeszcze jakaś łania wyjdzie. Spokojnie, czas jest bardzo dobry, jelenie sobie wychodzą z lasu. Idzie prosto na ambonę, więc mam nadzieję, że może coś tam za nim jeszcze się pokaże. Wiatr mamy idealny, bo wieje od strony tego byka i może coś tu przyjdzie. Nasz byk już jest coraz bliżej. Wyszedł na 120 metrów, no i sobie żeruje. Ale powiem Wam, z lewej strony wyszły 3 sarny jeszcze. No i nic poza tym nie widać, chociaż jeszcze czas. Czas jest dobry, a byczek sobie spokojnie chodzi. Jeszcze go zoomujemy troszkę. O. Taki bardzo, bardzo kulinarny. Prosto na nas idzie. Jak widzicie, powoli nam się światło kończy, ale zaraz przełączymy się na ten nocny. O! Był byk. Przeszła chmara jeleni, ale daleko. Tam siedzi kolega obok. Jeszcze spokojnie można widać elegancko, słuchajcie. Widoczność jest świetna, jest 18 godzina. W kamerze po prostu ginie to światło. Jak już zoomujemy, to tym bardziej. Może zaraz będziemy słyszeć strzał nawet, bo siedzi dosyć niedaleko i te jelenie się przesunęły w jego stronę. Było tam sporo tych jeleni, myślę, że około 6-7 sztuk. Cała chmara przeszła po prostu ścianą lasu, powolutku. Ja miałem za daleko, był na strzał. I teraz wychodzą na drugą stronę. Myślę, że tam pewnie zaraz padnie strzał. No nic, będziemy powoli kończyć, chociaż może nie do końca. Zostanę jeszcze na dziki posiedzieć, chociaż zrobiło się zimno. W tym moim musiałem czapkę zmienić, jak widzicie. To teraz już biorę do plecaka taką cieplejszą czapkę, bardziej zimową. I powiem Wam, moi drodzy, że posiedzimy na dziki jeszcze chwilę. Ile wytrzymam, tyle wytrzymam. I mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku Wam coś pokażę, jakiegoś polowania, bo gadania było bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że jeszcze może się uda jakiegoś dzika upolować, a może jeszcze jelenia, może łania, bo jeszcze widać całkiem dobrze. Słuchajcie, możemy polować chyba dziś do 20 po 18, a jest 18:07, więc spokojnie. Siedzę w ambonie, w cieniu, to akurat gdy światło szybko ginie, ale już tak się nauczyłem, że poluję pod kamerę. No nic, poczekamy, zobaczymy. Może akurat Krystianowi podarzy. Tak akurat poszła ta chmara, myślę, że już jest na polu. Pewnie wybiera odpowiednią sztukę, żeby strzelić łanię nieprowadzącą, a może tam jest byk. No nie wiem, musimy poczekać. A my sobie jak strzeli, to pewnie będzie dzwonił, a poczekamy, posiedzimy, może jakieś dziki wyjdą.
tutaj pobuktowane jest strasznie to ściernisko i mam nadzieję, no to myślę, że na pewno jakieś dziki są na 100% i może się gdzieś tutaj pokażą jeszcze z lasu. Na dziki jeszcze trochę czasu, uważam, że jeszcze dobre pół godziny trzeba będzie zaczekać. Oczywiście jak się zrobiło ciemno, to wyszły jelenie. Widzicie je teraz w obiektywie Zeissa. Fajny obraz w tym Zeissie jest. Powiem wam, że naprawdę polecam się zarejestrować, bo naprawdę niezły. Do tych jeleni jest około 220 metrów, także wcale blisko nie jest. Wiadomo, że jak krotność się zwiększa, to będzie ten obraz uciekał, ale o tej krotności 1 jest fajnie duże pole widzenia i powiem wam, że całkiem przyzwoicie. Bo tutaj ewidentnie widać, że jest to łania z cielakiem. O, to mamy następne jelenie w krzakach, do tych, którzy jest naprawdę daleko, gdzieś przechodzą w prawą stronę. No, cała chmara idzie. Tylko zrobiło się ciemno, to jelenie nam wyszły. A dzików nie widać na razie. Tutaj są te dwa. Kaczki słychać. Mi się to, nie wiem, czy to się nagra, czy nie nagra. O, tam daleko też są, ale to już około kilometra. Nawet nie wiem, co to jest, czy to jelenie, czy daniele. Ale coś tam jest na łące. Może nawet dziki. U nas dzików na polu niestety, ale na chwilę obecną nie ma. Muszę się z Michałem wybrać, trochę pochodzić po tym lesie, że gdzieś jakieś jelenie nas deptamy. A tam sobie idzie chmarka jeleni. Idą w prawą stronę, one podejrzewam, że idą na pola rzepaku. Ale to jest daleko. Do tych jeleni jest, moi drodzy, około, teraz sobie nagrywam, około 500 metrów. Następne przechodzą. No i tymi jeleniami, które znowu wyszły, następna chmara, tutaj widać 4, dwie łanie, chyba 2 cielęta, mi się wydaje, i byk. Z tyłu stoi. Będziemy się powoli żegnać i kończyć. Tam jakaś sarna się przebija. Tutaj są te nasze 3 jelenie. Tu jest ta chmarka, która się pasie, idą w prawo. Tam coś jeszcze w tych krzakach stoi. Ale może się zobaczymy jeszcze raz. Będzie fajny przegląd Zeissa, bo teraz do tych jeleni jest dokładnie 180 metrów, więc możecie sobie zobaczyć, jak fajnie w tym Zeissie widać. Nie wiem, jak to będzie, jak będę montował film, ale myślę, że to jakoś tam się straci. Ale niedużo. Po lewej te sarny. Dobra, zbieram się i pewnie zobaczymy się jeszcze na jednym wyjściu, także na spokojnie. Będziemy się widzieć. Wybiorę się jeszcze raz gdzieś w tą okolicę, może te jelenie złapiemy w ciągu dnia. A tymczasem żegnam się i daszbur. Kontynuacja odcinka z pogadanki w zasadzie na temat PZD, ale pogadanki nie będzie. Spomontowałem wam pierwszą część, słuchajcie, tyle gadania, że wystarczy. Zmiana, trochę polowania, więc nie będę już nic więcej gadał, pokazuję wam tylko zwierzynę. Jak dojeżdżałem, była koza, koźle, był rogacz młody, w pięknej sukni jesiennej i kończymy. Także pokazuje się zwierzyna, to wracamy. A jak się nie pokaże, no to trudno, zobaczymy, co będzie. Wybrałem miejsce, zrobiłem w ogóle gdzieś polować, ale sytuacja była taka, że zajeżdżam tam na pierwotne miejsce mojego polowania, a tam ludzie spacerujący z psami, słuchajcie, cuda na kiju. Więc mówię, nie, tam nie ma sensu siedzieć, tym bardziej, że nastawiam się na jelenie, nie na dziki, więc zmieniłem miejsce, lokalizację, siedzimy pod lasem. No i czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę wieje i wiatr jest taki ani dobry, ani zły, taki średni bym powiedział, taki boczny, no ale trudno. Zasiadłem i będziemy czekali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że odezwę się, jak będzie zwierzyna. No to jest cała rodzinka i teraz sobie trochę podyskutujemy. Sami zobaczcie, mamy kozę i 2 koźlęta. Jeszcze zoomujemy. O. Moim zdaniem no tej kozy bym nie strzelał, tak? Ma 2 koźlęta płci męskiej. 2 rogacze. Tych rogaczyków też bym nie odstrzeliwał jako koźląt, chociaż literatura mówi, że powinniśmy odstrzeliwać, jeżeli koza ma 2 koźlęta, to powinno się tam kozę odstrzelić lub 1 koźle. A ja im daruję życie. Niech sobie żyją i mają się dobrze, bo z tych rogaczy być może wyrośnie medalowy rogacz.
kiedyś. Albo jakiś fajny myłkus. Niech sobie żyją. A kuska rzuciła 2. Są naprawdę w świetnej kondycji te koźlęta. Naprawdę w świetnej. Niech sobie żyją. Dobra, moi drodzy, tu mamy szpica. Ale z prawej mamy przecherę. Więc przestawiamy kamerę. Jest przechera. Kurczę, chciałem tego lisa strzelić, ale schował się. Pewnie wyjdzie za chwilę, zobaczymy. Albo już nie wyjdzie. Dashbur, witam Was. Ostatnie wyjście. Był szpicak, był lis. Nie będę się rozgadywał, bo ten film będzie miał ponad godzinę na pewno. Ale postanowiłem, że jeszcze spróbuję dograć jedno wyjście. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zmieniłem miejsce. Przesunąłem się od tej ambony, na której siedzieliśmy wcześniej, jakieś 300 metrów w prawą stronę. Bo za nami są buraki. Byłem tu w dzień. Tropów, słuchajcie, masę tropów jeleni. Nawet jak siedziałem na tej ambonie, to nie byłem w stanie zobaczyć, czy coś tutaj tam wychodziło, czy nie. Dlatego, że tu jest taka firanka tarnin, tak? I no, nie widziałem. Specjalnie później na pola też nie patrzyłem. No sarny już idą, widzę. I mówię, przyjadę tutaj, siądę. Ostatnie wyjście pod pod tą dyskusję o tych obwodach, o tym Sławomirze i tak dalej. Będzie co będzie. Więcej nie gadam. Spotykamy się ponownie, jak coś nam tutaj wyjdzie. Godzina 16:30. Zaczynam. Jeszcze nie ma, ale za to mamy ładny rudel saren. Teraz wam pokażę. Już mówię. Jakieś ujęcia zwierzyny też by mogły być, nie? Tu mamy całkiem fajny rudelek saren. Drogacze jeszcze nie pozrzucały parostków, widzę. A na ile nie, dalej czekamy. Fajny byk wyszedł, ale jest bardzo blisko. Selekt, jak się patrzy. Musiałem kamerę wypiąć ze statywu. O, dostał wiatru. Fajny selekt. Na tym obwodzie został nam jeden byk. Łowny w dodatku, ten na pewno nie był łowny. Ale selekcyjny, fajny, widliczny dziesiątak. Mocno zaznaczone widlice. Pozostałe odnogi dosyć krótkie. Ale jak na selekta przyzwoity byk, taki w granicach 4-4,5 kg. Całkiem fajny. Ale poszedł sobie. My czekamy na albo łownego, albo ewentualnie jakąś łanię. No zobaczymy. No i ruszyły jelenie. Teraz zobaczymy, co to jest. Ale wygląda mi to na młode byki. O, zaraz sobie popatrzymy, co to są za byki. Jest, moi drodzy, jedna łania. Teraz nie mam możliwości dostrzelenia do tej łani, bo te byczki są młode. Ale łania jest ewidentnie nieprowadząca, zeszłoroczna. Musi podejść bliżej. Do tych jeleni mamy 208 metrów. Ale poczekamy chwilę, może podejdą bliżej.
wychodzą następne jelenie. Nic, ja tu się muszę przygotować, ustawić się jakoś tak, żeby ewentualnie do oddania strzału. One powinny iść w prawą stronę na buraki, ale się już tu ustawię tak, żeby było można oddać strzał. Jest tych jeleni więcej. Cała chmara. Głównie młode byki. No i łanie do tego. Kiepska lipa, bo ja siedzę na zwyżce otwartej, to na żadna ambona. Muszę jak najmniej ruchu robić, a teraz musiałbym wybrać łanię nieprowadzącą, bo jest tam tych łań kilka. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. One cały czas tam z dołu wychodzą kolejne jelenie. No i musimy poczekać, aż się przesuną, bo w tej chwili nawet nie ma mowy, bo nie ma kuluchwytu żadnego. Powiem wam tak, łanię już mam wybraną.
która jest moim zdaniem nieprowadząca. Ale w dalszym ciągu z tym kulochwytem jest kiepsko, ale one idą powoli w naszą stronę. One przełamią to pole uprawione. Jak już wejdą na zielony rzepak z prawej strony, to tam już będzie kulochwyt. Także poczekamy, zobaczymy. Szkoda, że nie ma żadnego Meukusa, bo te byki to żadna rewelacja. Spróbuję wam zoomować, ale szału nie ma żadnego. Z tyłu za mną wychodzą następne, zaraz wam pokażę. Ale to jest szpic pojedynczy.
powoli zbliżają. Byki już są w kuluchwycie, ale łanie niestety nie. Z tyłu jest taki trochę mocniejszy byk. Do jeleni już jest, tych pierwszych jest 160 metrów. Idą cały czas w naszą stronę, więc podejrzewam, że jak tutaj wejdą na kulochwyt, no to spróbujemy łanie strzelić. No i zawróciły. Jak na złość. Kurde. Łanie się tam trzymają na dole, nie wiem, czemu nie chcą wyjść. To poczekamy. Myślę, że na 100% pójdą po prawej stronie jest rzepak, zaraz wam pokażę, patrzcie. To już jest rzepak, a za rzepakiem są buraki. A tu są nasze jelenie. Teraz jelenie weszły w kulochwyt, ale są totalnie już poza zasięgiem. Poszły sobie zupełnie w drugą stronę. Spróbuję wam pokazać, ale to będzie już światło ginęło. Przełączymy na ten nocny. Coś tam będzie widać. O, patrzcie. Ja myślałem, że one tu przyjdą, a one sobie poszły w drugą stronę. No masakra. No nic, poczekamy chwilę jeszcze.
jest szansa, bo część chmary została tutaj z tym większym bykiem. O, tutaj. I idą w naszą stronę. Jak to zoomujemy więcej, byka widać, nie? O, stoi byk. Tu są łanie i może one pójdą tu w tą stronę. Coś tam widać, ale widoczność ogólnie to jest super, to powiem wam, że jest dopiero godzina, żebyśmy mieli jasność. 18:07, jest pochmurno i po prostu jasność w kamerze ginie. To jest ten większy byk, który został. Nie wiem, może one tutaj wyjdą bardziej na tą stronę, zobaczymy. Zoom zmniejszyć, żeby coś było widać. Kurde, mamy jelenie z lewej całkiem. Patrzcie. Strzelać. Oddałem strzał do łani, która była na sztych. Wybrałem tą łanię, dlatego że tamta, która była bardziej z prawej strony, ona była moim zdaniem prowadząca. Te dwie, które były za nią, były nieprowadzące i była ze sztych łana. Strzelałem ją tutaj naprzód. Nie wiem, jak to w kamerze oddało, ale tutaj miałem zdecydowanie inny kąt strzału, bo się musiałem wygiąć. No i łania dostała, zaznaczyła przyjęcie, strzelałem z 308. Zeszła na dół, gałęzie się połamały, myślę, że będzie leżeć. Chmara stoi przed nami, tych jeleni. Jeszcze jest na tyle widno, że spokojnie można wybrać, nie pomylić ze szpicem. Może po tym strzale tu podejdą bliżej. No zobaczymy. W każdym razie podejrzewam, że będziemy musieli pojechać po Borysa i tej łani poszukać, ale to na spokojnie. Mamy czas. Więc zobaczymy, te jelenie tu jeszcze cały czas się kręcą. Jeśli tak doświetlę latarką, zanim pojadę po Borysa, to pójdę sprawdzić, bo wydaje mi się, że on daleko nie poszła, tylko tam jest taki mały problem, bo tam jest skarpa straszna w dół i
jak spadła tam na dół, to będziemy wyciągać wyciągarką, ponieważ tam nie ma wjazdu za bardzo. Także co, mam nadzieję, że widzimy się za chwilę przy łani i kończymy już ten mega długi odcinek. Zszedłem z wysiadki, już zrobiło się całkiem ciemno i no, łania leży. Odeszła od miejsca strzału jakieś w granicach 40 metrów. Fakt, że leży w lesie. Jest ze mną dwóch kolegów. Tutaj poproszę zaraz Kubę, żeby jak jest myśliwy, no to wypadałoby, żeby udekorował. Oddamy szacunek zwierzynie. Łania strzelona jest tak delikatnie mówiąc na sztych, no bo ona już stała mocno skosowana w lewą stronę, ale od miejsca strzału odeszła nawet po 308, odeszła jakieś, tak jak mówię, 40 do 50 metrów. Chodź Kubuś, pokaż to się do kamery. Kolego Kamilu, gratulacje. Dashbur. Dashbur. Także pierwsza łania w sezonie 2021-2022 zostaje upolowana. Widzimy się w następnym odcinku. Dashbur i do zobaczenia.